Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto crunchy z truskawkami. Zaczniemy od masy jogurtowej, do której potrzebować będziemy 800 g jogurtu truskawkowego, 120 g cukru pudru, 2 łyżek żelatyny, 100 ml wrzątku do zalania żelatyny i 400 g crunchy z miodem. A dodatkowo do ciasta potrzebujemy około 46 sztuk herbatników maślanych i 50 g czekolady mlecznej lub deserowej. Najpierw 2 łyżki żelatyny wsypujemy do miseczki, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż żelatyna napęcznieje, a następnie mieszamy ją do rozpuszczenia w wodzie. Potem możemy żelatynę zostawić do wystudzenia, jednak co jakiś czas przemieszajmy, żeby nie powstały grudki. A teraz duża miska, do której dajemy 800 g jogurtu truskawkowego, dosypujemy 120 g cukru pudru i mikserem mieszamy wszystko. Po wymieszaniu składników, kiedy żelatyna już wystygła, dodajemy 2 łyżki masy do wystygniętej żelatyny. Wszystko mieszamy dokładnie, hartujemy po prostu żelatynę i wlewamy całość do masy jogurtowej. Wszystko musimy bardzo dobrze wymieszać, pamiętając o bołkach, o spodzie. Odkładamy mikser, do naszej masy wsypujemy 400 g crunchy z miodem i teraz już łyżką jakąś albo łopatką mieszamy crunchy z masą jogurtową do połączenia składników. Zostawiamy całość na 5 minut w temperaturze pokojowej, żeby lekko zgęstniała, a my szykujemy sobie foremkę. Foremka prostokątna o wymiarach 24×36 cm, wyłożona papierem do pieczenia i na spód wykładamy około 23 herbatniki maślane. Po 5 minutach masa lekko zaczęła gęstnieć, wykładamy w takim razie ją na przygotowany spód z herbatników. Rozprowadzamy równomiernie i wyrównujemy. A następnie wykładamy kolejną porcję herbatników. I tak przygotowaną blaszkę wstawiamy do lodówki. A my zajmujemy się masą śmietanową. Do niej potrzebować będziemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 500 g truskawek, 100 g cukru pudru, 2 łyżek żelatyny oraz 100 ml wrzątku do zalania żelatyny. Na początek zaczniemy od żelatyny. 2 łyżki żelatyny wsypujemy do miseczki, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy aż napęcznieje, następnie wszystko dokładnie mieszamy, żeby żelatyna się rozpuściła w wodzie.
i zostawiamy żelatynę do wystudzenia. I tak jak poprzednio, mieszajmy ją od czasu do czasu, żeby nie porobiły się grudki. My bierzemy sobie drugą miskę, do której wlewamy 600 ml śmietanki kremówki 30%, takiej bezpośrednio wyjętej z lodówki, mocno schłodzonej i zaczniemy ją ubijać. Nie ubijamy jednak na sztywno, bo będziemy dodawać żelatynę. Jak łopatki miksera zaczną zostawiać ślady na śmietance, dodajemy 100 g cukru pudru i dalej mieszamy. Po dokładnym wymieszaniu śmietany z cukrem pudrem bierzemy sobie miseczkę z wystudzoną żelatyną, do środka dajemy 2 łyżki masy, wszystko ze sobą bardzo dokładnie mieszamy, czyli hartujemy żelatynę i możemy dolewać do masy. Możemy teraz odłożyć mikser. Do środka wsypujemy 500 g truskawek. Mieszamy już ręcznie jakąś łopatką czy łyżką. Truskawki dosypujemy sobie partiami, tak jak Państwo widzą, łatwiej będzie połączyć je z masą. Jeszcze wcześniej nie powiedziałam Państwu, ale tak jak Państwo widzą, truskawki są umyte, wyszypułkowane i pokrojone w kosteczkę. A wielkość kosteczki zależy od Państwa. Wracamy do naszej foremki wyjętej z lodówki. Naszą masę śmietanową wykładamy na wierzch herbatników. Rozprowadzamy równomiernie i wyrównujemy. A na wierzch, używając obieraka do warzyw, ścieramy 50 g czekolady deserowej lub mlecznej. Ciasto jest prawie gotowe. Potrzebuje jeszcze 12 godzin w lodówce. Wtedy najlepiej smaki się połączą ze sobą i mogą Państwo zapraszać przyjaciół na małe co nieco. A my żegnamy się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.